Witam wszystkich ponownie. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić tradycyjną wigilijną kutię z dużą ilością bakali i miodu. Tak jak robiła ją moja babcia. Pyszna i prosta. Zapraszam na przepis. Składniki wypisałam również pod filmem. Zaczynamy najlepiej jeden dzień wcześniej od wypłukania pszenicy porządnie pod zimną wodą. Ja jeszcze w misce zamieszam i zleję wodę ponownie. Zaleję zimną wodą, tak żeby było porządnie przykryte i odstawię najlepiej na całą noc. Na drugi dzień zlejemy wodę z moczenia pszenicy. Jeszcze ją raz opłuczę. Ponownie wodę wyleję i przełożę ją już do garnka. Zalewam zimną wodą, tak porządnie, żeby była przykryta, około 1–2 cm nad poziomem pszenicy. Stawiam na małym ogniu i pod przykryciem będę gotować do miękkości. Trwa to około 30–40 minut, czasami nawet godzinę. W międzyczasie zalewam również szklankę maku niemielonego wrzątkiem. Tak porządnie, około centymetra nad mak. Włączam gaz i doprowadzam do wrzenia. Jak mi się zagotuje, to wyłączam i przykrywam. Pozostawiam tak do wystygnięcia, żeby mi się zaparzył. Jak mam wrzątek, to od razu wykorzystam go i zaleję sobie twardsze bakalie, rodzynki, żurawinę. Jak macie jeszcze twarde morele lub śliwki suszone, to również zalejcie je wrzątkiem. Zostawiamy na około 10 minut. Orzechy podprażę sobie jeszcze na suchej patelni, a później w ręczniku papierowym troszkę je poruszam, żeby odeszła gorzka skórka i powybieram już lekko obrane orzechy. Pszenica mi się już gotuje. Spróbujcie do smaku, czy jest wystarczająco miękka. Jeśli jest, to przecećcie ją przez sito. Ja jeszcze opłuczę ją zimną wodą, żeby już przestała mi się rozparzać, bo już jest wystarczająco miękka. I studzę. Teraz mak. Mak zaparzony odcedziłam na sitku i będę mielić na maszynce do mielenia mięsa na najmniejszym sitku. Najdrobniejszym. Jak macie takie mocno drobne jak ja, to wystarczy 2 razy. Jeśli nie, to czasem trzeba nawet 3. Teraz do miski przekładam już ostudzoną pszenicę, przemielony mak i odcedzone suszone owoce, które zalałam wcześniej wrzątkiem. Dodajemy również pozostałe suszone owoce. Jeśli są w większych kawałkach, to posiekajcie drobniej. Ja dodaję często właśnie suszone morele, mięciutkie, czasem jeszcze suszone śliwki, figi, zależy co mam w domu. I tak jak tutaj jeszcze daktyle, bardzo je lubię, one są mocno słodkie. Możecie dać więcej, mniej, jak lubicie. I orzechy, siekam jeszcze je drobniutko. Ja dodaję około garść, ale możecie dać więcej, jeśli chcecie. U mnie włoskie, ale oczywiście mogą być dowolne. Dodaję również skórkę kandyzowaną z pomarańczy. No i najważniejszy składnik, sporo miodu. Dobrych kilka łyżek. Dajcie 3–4 i zamieszajcie. I próbujcie do smaku. Kutia musi być mocno słodka. Ja zawsze jeszcze próbuję i dodaję. W sumie dałam trochę więcej niż pół szklanki miodu. Teraz kutię musimy schłodzić przez kilka godzin w lodówce. Wtedy smakuje najlepiej. Ja często przygotowuję ją dużo wcześniej przed świętami i mrożę. Bez problemu się mrozi i można wyjąć ją wtedy, kiedy nam jest już potrzebna na Wigilię.
Jeśli podobał się Wam mój przepis, spróbujcie zrobić taką w domu. Koniecznie piszcie w komentarzach, czy Wam smakowało. Dajcie łapkę w górę i naciśnijcie subskrybuj, żeby być na bieżąco z moimi przepisami. Po więcej pomysłów zapraszam również na moją stronę swojskiejedzonko.com. Do usłyszenia!